Im więcej odpowiedzialności bierzesz na siebie, tym większą masz kontrolę. A im większą masz kontrolę, tym większą masz wolność. Zaraz usłyszysz przemówienie, które może zmienić twoje życie. Przemówienie Briana Tracy'ego. Zrelaksuj się, rób notatki i obejrzyj ten film do końca, aby nie przegapić niczego, co może mieć ogromny wpływ na twoje życie. Mówimy, że coś jest odpowiedzialne, a coś nieodpowiedzialne. I każdy z nas znajduje się gdzieś na skali pomiędzy tymi dwoma biegunami. Albo jesteś nieodpowiedzialny i uważasz, że wszyscy inni są odpowiedzialni za twoje życie, albo jesteś całkowicie odpowiedzialny. Górne 10% ludzi to ci, którzy biorą pełną odpowiedzialność. To są liderzy i można być liderem nawet bez obserwujących czy zespołu. Lider to osoba, która zachowuje się jak lider, a liderem jest ten, kto bierze całkowitą odpowiedzialność. Im więcej odpowiedzialności bierzesz na siebie, tym większe masz poczucie kontroli nad swoim życiem. Nie chodzi tylko o kontrolę fizyczną czy finansową, ale również emocjonalną. Czujesz, że to ty jesteś odpowiedzialny, a im więcej masz kontroli, tym więcej masz wolności. Gdybyś zapytał ludzi, dlaczego chcą założyć własny biznes, dlaczego chcą mieć dużo pieniędzy i zadawał to pytanie wielokrotnie, ostateczna odpowiedź zawsze brzmiałaby: bo chcę być wolny. Wszyscy pragniemy wolności. Kochamy wolność. Nie znajdziesz człowieka, który powie: mam za dużo wolności, proszę, zabierz mi trochę. Są politycy, którzy uważają, że obywatele mają zbyt dużo wolności i wierzą, że zostali wybrani po to, by tę wolność ograniczyć przez podatki i regulacje. Ale nigdy nie spotkasz osoby, która powiedziałaby: mam za dużo wolności. Proszę, opodatkuj moje dochody, proszę narzuć mi ograniczenia i reguluj moje zachowanie, żebym robił to, co według ciebie jest dla mnie dobre. Kiedy powiesz to w ten sposób, nikt, absolutnie nikt, nie zgodziłby się z takim stwierdzeniem. A jednak to jeden z wielkich dylematów współczesności. Im więcej odpowiedzialności bierzesz na siebie, tym większą masz kontrolę. Im większą masz kontrolę, tym większą masz wolność. Im większą masz wolność, tym więcej odczuwasz pozytywnych emocji. Jest więc bezpośrednie, jednoznaczne połączenie między odpowiedzialnością, kontrolą, wolnością i pozytywnymi emocjami. Na drugim końcu tego spektrum nieodpowiedzialność prowadzi do braku kontroli, poczucia bezsilności, braku wolności. Czujesz się kontrolowany przez innych ludzi, a to wszystko generuje negatywne emocje. Spędziłem ponad 4000 godzin i kilka lat młodości, studiując właśnie to, naturę negatywnych emocji. To jedno z najważniejszych odkryć, jakie kiedykolwiek zostały dokonane na podstawie badań ludzi z całego świata. Bo jedyną rzeczą, która oddziela cię od wspaniałego życia, są negatywne emocje, lęk i wszystko, co z niego wynika. Jeśli nie masz negatywnych emocji, a natura nie znosi pustki, to czym zapełni się twój umysł? Umysł nie pozostaje pusty. Czym się wypełnia? Wypełnia się pozytywnymi emocjami, miłością, szczęściem, radością, ekscytacją. A więc największym zadaniem w życiu jest eliminacja negatywnych emocji. To właśnie ich usunięcie jest kluczem do odblokowania mocy twojej podświadomości i nadświadomości. Jak to zrobić? Otóż udało mi się to rozgryźć. I działa to niesamowicie dobrze. Mamy tu coś, co nazywam drzewem negatywnych emocji. To moja własna koncepcja. Drzewo negatywnych emocji to model, który sam zaprojektowałem. Wyobraź sobie to drzewo, oto pień, poniżej system korzeniowy, a tu ziemia. Na tym drzewie rosną owoce negatywnych emocji i są nimi złość, strach, zwątpienie, zazdrość, ten zielonooki potwór, zawiść. Czy wiesz, że zawiść to jedna z głównych sił napędzających współczesną politykę? Ci, którzy mają mniej, zazdroszczą tym, którzy mają więcej i głosują na tych, którzy obiecują im to odebrać. A potem pojawia się jej siostra bliźniaczka, uraza. Zawiść i uraza chodzą razem, ramię w ramię. Następnie mamy brak wiary w siebie, różnego rodzaju lęki, łącznie około 54 negatywnych emocji. Można je porównać do owoców na drzewie. No dobrze,
Ale jak się pozbyć negatywnych emocji? Mówimy tak. Najpierw musisz zagłodzić korzenie. Jeśli odetniesz dopływ do systemu korzeniowego, całe drzewo zwiędnie i obumrze. Są dwa główne czynniki, które tworzą negatywne emocje i podtrzymują ich życie. Usprawiedliwianie. To moment, w którym czujesz się usprawiedliwiony, by odczuwać swoją negatywną emocję. Mówisz sobie, mam prawo się tak czuć. I w ten sposób dokarmiasz tę emocję, zamiast się jej pozbyć. W rzeczywistości usprawiedliwianie to sytuacja, w której mówisz, mam prawo odczuwać tę negatywną emocję przez to, co ta osoba zrobiła, co powiedziała, jak mnie potraktowała. Czuję się skrzywdzony i mam prawo być zły. A co robimy potem? Jedziemy samochodem, idziemy na spacer, a w głowie nieustannie prowadzimy wewnętrzny dialog, wymieniając sobie wszystkie powody, dla których nasza złość i negatywne emocje są uzasadnione. To wszystko, o czym myślimy, mam prawo się tak czuć. Drugim czynnikiem, który tworzy negatywne emocje, jest identyfikacja. Identyfikacja to branie rzeczy do siebie. Jeśli nie odbieramy czegoś osobiście, nie jesteśmy w stanie powiązać z tym żadnych negatywnych emocji. Na przykład, jeśli ktoś obrabował sklep w Bangladeszu 2 tygodnie temu i ukradł pieniądze ubogim ludziom, nie odczuwamy z tego powodu negatywnych emocji, bo nie traktujemy tego osobiście. Patrzymy na nieszczęśliwe wydarzenia na świecie, trzęsienia ziemi, tsunami i tym podobne, ale nie przeżywamy ich emocjonalnie, bo nas tak naprawdę nie dotyczą. Ilu ludzi poszło spać, wiercąc się, płacząc i nie mogąc zasnąć z powodu japońskiego tsunami i awarii elektrowni jądrowej? Przeczytaliśmy o tym w gazecie, a potem po prostu obejrzeliśmy coś innego w telewizji, przeszliśmy do działu komiksów albo sportu. Dla większości z nas nie ma z tym żadnej emocji, bo nie odbieramy tego osobiście. Dlatego jeśli przestaniesz usprawiedliwiać się i tworzyć powody, dla których masz prawo odczuwać negatywne emocje, i jeśli przestaniesz brać wszystko do siebie, twoje negatywne emocje zaczną obumierać. No dobrze, a jak zagłodzić owoce drzewa negatywnych emocji? Musisz stać się nieoceniający. Jeśli potrafisz stać się nieoceniający, czyli po prostu odmawiasz oceniania, odmawiasz, tak jak się mówi, uprzedzenia, które jest oceną przedwczesną, to przestajesz oceniać. W Biblii, która zawiera wiele mądrości na temat wewnętrznego spokoju, napisano: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. Innymi słowy, jeśli oceniasz innych, oni też będą oceniać ciebie. Co więc należy robić? Nie oceniaj. Jeśli nie stajesz po żadnej stronie i nie przyjmujesz żadnej opinii, nie towarzyszy temu żadna emocja. To odcina emocjonalne zaangażowanie całkowicie. Więc gdy coś usłyszysz, nie denerwuj się i nie złość. Po prostu nie oceniaj. Mówisz, zbierzmy najpierw wszystkie fakty. Pracowałem z wieloma wielkimi liderami, których firmy stanęły w obliczu ogromnych kryzysów. I w każdym z tych przypadków oni zachowywali spokój niczym tafla wody. Byli spokojni, opanowani i nie oceniali. Mówili, zobaczmy, co dokładnie się wydarzyło, i zaczynali zadawać pytania. Napisałem o tym książkę. Miała się nazywać Crunch Time, ale ostatecznie nadano jej tytuł Crunch Point. Książka uczy, że w trudnych momentach należy zatrzymać czas, zachować spokój, poznać fakty, nie oceniać, nie złościć się, nie denerwować, pozostać spokojnym. A miarą tego, jak bardzo jesteś skuteczną osobą, jest to, jak bardzo potrafisz zachować spokój, gdy świat wokół ciebie pogrążony jest w chaosie, zamiast od razu dać się porwać emocjom. Druga sprawa to identyfikacja. Nie bierz rzeczy do siebie. Dlatego mówimy, stań się osobą nieoceniającą, odłącz się emocjonalnie, czyli praktykuj dystans. Cała filozofia buddyzmu, która wpływa dziś na życie około 600 milionów ludzi, opiera się właśnie na tym podejściu. To brak przywiązania, wewnętrzny spokój. Bo tylko wtedy, gdy przywiązujemy się do rezultatu, gdy uzależniamy się emocjonalnie od pieniędzy, od relacji, od pracy,
Wtedy dopiero zaczynamy cierpieć, odczuwać złość, rozczarowanie, żal czy frustrację. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby czasem stanąć z boku, zachować emocjonalny dystans i nie dać się porwać emocjom, bo wtedy odzyskujemy kontrolę nad sobą i swoim życiem. I mówisz, to po prostu się stało. Tyle. Dokładnie tak samo, jak myślisz o wydarzeniach z przeszłości, to się po prostu wydarzyło. Po prostu się stało. Znasz to powiedzenie shit happens? Albo wersję łagodniejszą, rzeczy się zdarzają. I właśnie jeśli potrafisz tak na to spojrzeć, pozostajesz spokojny. A teraz coś ciekawego. Spokój prowadzi do wewnętrznego spokoju, peace of mind. Spokój idzie w parze z poczuciem własnej wartości, pewnością siebie, skutecznością, kreatywnością. Bo gdy angażujesz się emocjonalnie, wszystkie twoje wyższe funkcje umysłowe się wyłączają. Przechodzisz w tryb walcz albo uciekaj, aktywuje się układ limbiczny, czyli lęk, złość i inne emocje. Dopóki jesteś pochłonięty emocjami, nie możesz myśleć jasno. Jest takie zdanie przypisywane Francisowi Baconowi. Jest tam napisane: tam, gdzie człowiek działa wbrew sobie, nie może być wierny swoim celom. Innymi słowy, tak się ekscytujemy, że tracimy kontakt z tym, co naprawdę dla nas ważne. Dlatego kluczem jest zachowanie spokoju, dlatego mówi się: weź głęboki oddech, policz do 10, zachowaj spokój, odsuń się, dowiedz się faktów, nie denerwuj się, nie angażuj się emocjonalnie. I właśnie w ten sposób zagładzamy emocje negatywne. Zobaczysz, że ludzie, którzy nie noszą w sobie negatywnych emocji, są o wiele spokojniejsi i bardziej pozytywni niż inni. Ale jest coś jeszcze ważniejszego. Najlepszym sposobem na pozbycie się negatywnych emocji jest ścięcie pnia drzewa emocji. A tym pniem jest obwinianie. Obwinianie leży u podstaw 99% negatywnych emocji. Okazuje się, że jeśli obwinianie to pień drzewa, to wystarczy go ściąć, aby zniknęły wszystkie negatywne emocje. To trochę jak ze świąteczną choinką. Wyobraź sobie, że te wszystkie emocje to światełka na choince, a sama choinka jest podłączona do gniazdka. Co się dzieje, gdy wyciągniesz wtyczkę z kontaktu? Wszystkie światełka gasną jednocześnie. Tak samo jest z emocjami. Kiedy przestajesz obwiniać, wszystkie negatywne emocje znikają. I dopóki nie obwiniasz, dopóty te emocje nie wracają. W ich miejsce umysł zaczyna się naturalnie napełniać emocjami pozytywnymi. A więc jak przestać obwiniać? To aż zaskakujące, jakie to proste i potężne. Dla mnie osobiście było to przełomowe odkrycie. I choć znam tę zasadę od lat, wciąż muszę ją codziennie stosować. Bo czy twoje życie też jest pełne trudnych ludzi, przeciwności i nieoczekiwanych porażek? Oczywiście, że tak jest. Więc jedyne pytanie nie brzmi, co się wydarzyło, bo tego nie zmienisz. To, co możesz zmienić, to twoja reakcja, a więc twoja odpowiedzialność, responsibility, zdolność do świadomej reakcji. Nic i nikt nie czyni cię złym. W żadnej sytuacji nie ma wbudowanej złości czy negatywności. Nie ma w niej żadnych emocji, dokładnie tak samo jak w zwykłym kamieniu. Wszystkie emocje, które odczuwasz w danej sytuacji, są efektem tego, jak ją interpretujesz, jak ją tłumaczysz sobie w głowie, jak ją uzasadniasz, z czym się utożsamiasz, kogo obwiniasz. Dlatego, aby pozbyć się obwiniania i negatywnych emocji, warto zastosować tak zwane prawo zastępowania – Law of Substitution. A to oznacza: zamień myśl pełną obwiniania na prostą afirmację – to ja jestem odpowiedzialny. To brzmi banalnie, ale uwierz, stosuję to codziennie i za każdym razem działa. To, co jest w tym niesamowite, to fakt, że niemożliwe jest jednocześnie obwiniać i brać odpowiedzialność. Jedno wyklucza drugie. Nie da się być negatywnym i równocześnie brać odpowiedzialności. Nie da się nie czuć siły sprawczej, gdy mówisz: to ja jestem odpowiedzialny. Powiedz teraz na głos te słowa: to ja jestem odpowiedzialny. Powtórz: to ja jestem odpowiedzialny. A teraz pomyśl o jakimkolwiek negatywnym doświadczeniu w twoim życiu,
które wciąż wywołuje w tobie złość, smutek lub żal. I zamiast tego powiedz w myślach: to ja jestem odpowiedzialny. To ja jestem odpowiedzialny. To, czego się nauczyłem i co totalnie zmieniło mój sposób myślenia, to fakt, że racjonalizujemy. Racjonalizacja polega na tym, że używamy swojego umysłu, by tworzyć całą masę uzasadnień, dlaczego mamy prawo do tych negatywnych emocji. Więc co robimy zamiast tego? Używamy naszego umysłu, aby anulować negatywne emocje i szukać powodów, dla których nie powinniśmy ich odczuwać. Zamiast wykorzystywać nasz umysł przeciwko sobie, popełniając emocjonalne harakiri, czyli rozcinając własne wnętrze, pogrążając się w nieszczęściu i cierpieniu, używamy go do eliminacji negatywnych emocji. Jeśli więc przypomnisz sobie jakieś negatywne doświadczenie w twoim życiu, po prostu zatrzymaj się na chwilę i powiedz: zaraz, to ja jestem odpowiedzialny. To ja jestem odpowiedzialny. A potem zapytaj siebie: w jaki sposób jestem za to odpowiedzialny? Na czym polega moja odpowiedzialność? Jeśli masz do czynienia z sytuacją, która ciągnie się za tobą od dawna, to przy pierwszej próbie może być bardzo trudno. Dlaczego? Bo zakochałeś się w swojej negatywności. I nie chcesz, żebym ci to wyperswadował. Zostaw to. To moja sprawa, bo ludzie nie chcą rezygnować ze swojej negatywności. Dlatego musisz pobawić się tą ideą i powiedzieć sobie: zaraz. Załóżmy, że byłeś w koszmarnym związku, że ktoś traktował cię naprawdę źle, a wszystko skończyło się okropnym rozwodem, emocjonalnym stresem i całym tym chaosem. To, co robisz, to mówisz sobie: zaraz, to ja jestem odpowiedzialny. To ja jestem odpowiedzialny. A potem pytasz: w jaki sposób mogę być za to odpowiedzialny? No cóż, sam się w tę sytuację wpakowałem. To ja zdecydowałem się poślubić tę osobę. Gdy było już jasne, że to nie wypali, zostałem w tym związku. A tak naprawdę już przed ślubem wiedziałem, że to zły pomysł, ale i tak to zrobiłem, bo moja mama tego oczekiwała. I wysłaliśmy już zaproszenia, ale mogłem się z tego wycofać. 38% osób, które biorą ślub, przyznaje, że gdyby nie to, że wszystko było już zaplanowane i goście zaproszeni, zmieniliby zdanie. 38% ludzi wiedziało, że powinni się wycofać, ale nie mieli odwagi. Miałem kiedyś ciekawe doświadczenie. Jechałem taksówką na lotnisko i powiedziałem kierowcy: proszę na lotnisko. A on zapytał: a dokąd pan leci? Odpowiedziałem: do Vancouver. Na co on: miło wreszcie przewieźć kogoś, kto wie, dokąd jedzie. Zdziwiłem się. Naprawdę? A on na to: tak, miałem wczoraj kurs, który był naprawdę interesujący. Powiedział: zadzwoniła do mnie kobieta i poprosiła, żebym przyjechał pod pewien adres, ale żebym nie podjeżdżał pod dom od frontu, tylko żebym wjechał w alejkę z tyłu i tam zaczekał. Pojechałem więc. Znalazłem adres. I co widzę? Samochody po obu stronach ulicy. Światła w domu. Ogromna impreza, lato, pełno ludzi. Wszyscy się świetnie bawią. Więc przejechałem raz jeszcze dookoła i stanąłem w alejce. Czekam. I po około 5–10 minutach kobieta wypada z domu biegiem, wrzuca walizki do samochodu i mówi: proszę na lotnisko. Powiedziałem: oczywiście. I ruszyliśmy. Po chwili pytam: a dokąd pani leci? Ona odpowiedziała: wsiadam w pierwszy samolot w jakimkolwiek kierunku. Wszystko mi jedno. Taksówkarz. Naprawdę? Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. A ona mówi: widzisz tych wszystkich ludzi tam z tyłu? To była moja impreza weselna. Dzisiaj po południu wzięłam ślub. Wróciłam do domu, zaczęłam się przebierać z sukni ślubnej. Usiadłam na łóżku i pomyślałam: Boże, co ja zrobiłam? To był ogromny błąd. To naprawdę było głupie. Więc powiedziałam sobie: zanim zajdę w to głębiej, uciekam. Poprosiłam taksówkę i powiedziałam: zawieź mnie na lotnisko. Biorę pierwszy samolot, wszystko jedno dokąd. I tak zrobiła. Co ciekawe, 38% ludzi, którzy biorą ślub, przyznaje później, że gdyby nie goście i cała otoczka,
to już wcześniej zmieniliby zdanie. To są dane od doradców małżeńskich, którzy pracują z parami. Okazuje się, że około 38% z nich, na podstawie badania 100 000 par objętych poradnictwem, postanawia się nie pobierać, bo wcześniej wpadli w wir przygotowań i presji. Ale sens tej historii jest taki. Jeśli miałeś nieudany interes, kto cię w to wciągnął? Czy sam wszedłeś w ten układ? Czy podjąłeś tę decyzję samodzielnie? Czy miałeś wątpliwości, ale mimo to parłeś dalej? Czy zebrałeś wystarczająco dużo informacji, zanim zdecydowałeś? Innymi słowy, użyj tego genialnego umysłu, żeby wypisać sobie wszystkie powody, dlaczego to ty jesteś odpowiedzialny. I gdy to zrobisz, zobaczysz, że negatywne emocje zaczynają znikać. Przestajesz obwiniać innych i mówisz sobie: hej, jestem dorosły, to była moja decyzja. Podjąłem kilka złych decyzji, to było naprawdę głupie. I wtedy zaczynasz mówić do siebie: to była głupia decyzja, naprawdę byłem nierozsądny, że to zrobiłem. Gdybym wcześniej przeprowadził więcej analiz, gdybym posłuchał intuicji, gdybym lepiej to przemyślał, teraz zaczynasz używać swojego umysłu, żeby zachować spokój, pozytywne nastawienie i klarowność. I powtarzasz sobie: to ja jestem odpowiedzialny, to ja jestem odpowiedzialny. I w tej chwili wyrywasz wtyczkę z drzewa negatywnych emocji. Wszystkie negatywne emocje znikają. Masz problem z zasypianiem? Po prostu powtarzaj w myślach: jestem odpowiedzialny, jestem odpowiedzialny, jestem odpowiedzialny. A kiedy jedziesz autem i rozpamiętujesz coś, co cię złości, powtarzaj w kółko: to ja jestem odpowiedzialny i szukaj powodów, dlaczego właśnie ty. A kiedy się skupiasz, bo twój umysł może myśleć tylko o jednej rzeczy naraz i zaczynasz szukać powodów, dla których możesz być odpowiedzialny za daną sytuację, twoje negatywne emocje zaczynają zanikać. Aż w końcu po prostu znikają całkowicie i nie wracają. Jeśli zastosujesz tę metodę do jednej negatywnej sytuacji w twoim życiu, która wciąż cię złości, gdy o niej myślisz, i za każdym razem, gdy wspomnienie się pojawi, powiesz sobie: zaraz, to ja jestem odpowiedzialny. To już po kilku dniach zauważysz, że to wspomnienie pojawia się coraz rzadziej, aż w końcu przestanie wracać całkowicie. I powiesz sobie: wiesz co, nie myślałem o tej sytuacji już od 2-3 tygodni. A gdy znów się pojawi, potraktuj to jak w grze Whack-a-Mole, uderz kreta. Zaraz, to ja jestem odpowiedzialny. I znów emocja znika, aż w końcu zniknie na zawsze. Sytuacja, która kiedyś wywoływała w tobie złość, niepokój i bezsenność, zostanie bezpowrotnie odcięta. To jak ogień, który stopniowo gaśnie i całkowicie wygasa. Nie ma znaczenia, ile paliwa teraz do niego dorzucisz, ile razy o tym pomyślisz, nie ma już żadnych emocji. Możesz myśleć o tym z pełnym spokojem. Możesz wspomnieć osobę, nawet ją spotkać, nawet odtworzyć w głowie całą sytuację, ale nie ma w tym już emocji. Oddzieliłeś się od negatywnych emocji. To już tylko wspomnienie bez ładunku. I to właśnie jest klucz, bo kiedy uwolnisz się od negatywnych emocji, całe twoje życie zaczyna się zmieniać. Dlatego mówimy: odpowiedzialność kontra obwinianie. To pytanie słyszymy bardzo często. Czy przyjmując odpowiedzialność nie przyznaje się jednocześnie do winy? Odpowiedź brzmi: nie. Obwinianie zawsze patrzy wstecz, na przeszłość, której nie da się już zmienić. Co on powiedział, co ona zrobiła, co ktoś inny mógłby zrobić inaczej. Gdybanie. Gdyby tylko. Ale odpowiedzialność zawsze patrzy do przodu, na to, co możesz zrobić teraz i jak chcesz dalej żyć. Odpowiedzialność zawsze zadaje pytania: co możemy zrobić od teraz? Dokąd zmierzamy? Pamiętaj, że świadomy umysł może jednocześnie utrzymać tylko jedną myśl. Jeśli myślisz o przyszłości, o tym, gdzie chcesz iść i co chcesz zrobić, nie możesz w tym samym czasie rozmyślać o przeszłości i o tym, co cię unieszczęśliwia. Myślenie o przyszłości daje ci radość, poczucie mocy, wolności i kontroli. Zmusza cię do skupienia się na tym, czego chcesz, a nie na tym, co było.
Jest piękny cytat od Helen Keller. Kiedy zwracasz się w stronę słońca, wszystkie cienie zostają za tobą. Kiedy myślisz o tym, czego pragniesz i dokąd zmierzasz, wszystkie negatywne rzeczy zostają z tyłu. Przestajesz o nich myśleć. I to jest prawdziwa wolność. A jeśli robisz coś regularnie, powtarzasz to w kółko, to co w końcu rozwijasz? Nawyk. Z czasem wykształcasz nawyk patrzenia na jasną stronę życia. I nie chodzi tu o bycie naiwnym optymistą czy udawanie, że nie ma problemów. To po prostu zrozumienie, że tylko wtedy, gdy jesteś spokojny, opanowany i klarowny, możesz działać skutecznie. Wykształcasz nawyk reagowania w sposób odpowiedzialny, bo nie rozwiążesz żadnego problemu, gdy jesteś wściekły, sfrustrowany czy roztrzęsiony, albo kiedy wyładowujesz się na innych. A gdy mówisz sobie, to ja jestem odpowiedzialny, dzieje się coś niezwykłego, jakbyś był jak Jezus, który ucisza burzę. Twoje emocje się wyciszają i wtedy możesz skutecznie zmierzyć się z tym, co trzeba. I nigdy już nie musisz obwiniać nikogo innego. A więc mówimy, ludzie kochają swoje cierpienie. To kolejna rzecz, którą zauważysz. Niektórzy zakochują się w swoim cierpieniu, a ono staje się nawykiem. Jak to rozpoznać? Bardzo prosto. Uwielbiają o nim mówić. Spotykasz ich po roku, 2, 3 i zawsze mają nową historię nieszczęścia. Zawsze narzekają na bolące plecy, złą żonę, niewdzięczne dzieci, okropnego szefa, gospodarkę itd. Przypominają Joe Blitzflicka z kreskówki Little Abner, chodzą z burzową chmurą i błyskawicami nad głową, gdziekolwiek się pojawią. W ich obecności ludzie mdleją, samochody się rozbijają, ktoś spada z mostu. Znasz takich ludzi? Zawsze mają czarne chmury nad sobą i rozlewają je wszędzie dookoła. Kiedyś pracowała dla nas pewna kobieta i była tak negatywna, że aż trudno to opisać. Przeszła przez rozwód i po kilku minutach rozmowy z nią naprawdę zaczynasz doceniać inteligencję jej byłego męża. Była tak pełna krytyki, złości i narzekania, że gdy tylko przechodziła obok naszego nowego ksero, to ono się zacinało, nowe urządzenie, a nagle przestawało działać tylko dlatego, że ona się zbliżała. Kupiła sobie kiedyś nowy samochód, wyjechała nim z salonu, przejechała kawałek i samochód się zapalił. Dosłownie. Eksplodował i spłonął. Zatrzymała się, wysiadła z auta, a ono zaczęło dymić, potem buchnęły płomienie i wszystko spaliło się doszczętnie, a ona została na poboczu, patrząc na to w szoku. Zabrali samochód do salonu i go sprawdzili. Powiedzieli, że nic mu nie było. Nowe auto, taka marka, której coś takiego po prostu się nie zdarza. Ale powiem ci jedno. Ta sama negatywna energia, która paraliżowała nasze ksero, gdy tylko się do niego zbliżała, dosłownie zniszczyła ten samochód. Była tak pełna żalu i frustracji, że nie potrafiła myśleć o niczym innym niż o swoim byłym mężu i o tym, jak bardzo ją skrzywdził. To było wszystko, o czym mówiła. Cała jej uwaga była skupiona na bólu i cierpieniu z przeszłości. Więc kiedy spotykasz ludzi, którzy nie wiedzą, dokąd zmierzają, którzy kochają swoje cierpienie i uwielbiają o nim opowiadać, zrób to, co radził Emerson. Dobrze ich potrząśnij i przypomnij im, kim naprawdę są. I tak Barbara i ja zwykliśmy nazywać to radą. Wracałem do domu, a Barbara, która kiedyś chciała zostać terapeutką, zdała sobie sprawę, że jeśli chce być doradcą, musi nieustannie mierzyć się z cierpieniem innych ludzi. Idziesz do pracy, słuchasz ich problemów, a potem wracasz do domu przygnębiony, najchętniej zaszyłbyś się pod kocem i wyłączył świat. W końcu powiedziała: nie chcę tego robić. Zamiast tego postanowiła zostać szybkim i skutecznym doradcą emocjonalnym i wymyśliła jedną konkretną odpowiedź. Coś, co nazywaliśmy po prostu radą. Gdy ktoś wylewał przed nią swój ból i żal, słuchała spokojnie, a potem mówiła: jesteś odpowiedzialny za swoje własne życie. Co zamierzasz z tym zrobić? Zawsze, gdy ktoś przychodzi do ciebie z problemem, kiwasz głową, uśmiechasz się i mówisz: tak, to wszystko może być prawdą, ale jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Co z tym zrobisz? Im częściej przypominasz sobie: jestem odpowiedzialny za swoje życie, tym bardziej zaczynasz działać.
Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to do ciebie należy zmiana. Mów też innym. Jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Co zamierzasz z tym zrobić? Nie chcesz już słuchać, on mi to zrobił, ona powiedziała tamto, to wszystko przez nich. Nie interesuje cię to. Bo wiesz jedno, gdy nagradzasz ludzi za narzekanie, pozwalając im o tym mówić, to będą mówić tylko o jednym, o swoich problemach. I wkrótce wrócą. Zadzwonią późno w nocy, wpadną do ciebie w weekend. Staniesz się dla nich emocjonalnym pogotowiem ratunkowym, miejscem, w którym stale się zatrzymują. Co więc robisz? Nie zachęcaj ich. Powiedz, to naprawdę przykre, ale jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Co zamierzasz z tym zrobić? Odpowiedzą, tak, masz rację, ale... Tak, ale on to zrobił. Ona powiedziała, on zachował się. I znów ta sama historia. Wtedy mówisz spokojnie. Tak, wiem, już to słyszałem. Ale to ty jesteś odpowiedzialny. Co zamierzasz z tym zrobić? I wiesz, co się wydarzy? Jedna z dwóch rzeczy. Pierwsza powiedzą, wiesz co? Masz rację. Nie mogę ciągle siedzieć i narzekać. Lepiej już coś zrobić. Albo druga możliwość. Po prostu przestaną się do ciebie odzywać. Stwierdzą, że nie jesteś zbyt interesującą osobą, że brakuje ci współczucia, bo nie chcesz poświęcać połowy swojego życia, by wysłuchiwać wciąż tych samych problemów. Bo obecność jednej negatywnej emocji, której nie chcesz puścić, sprawi, że utkniesz w miejscu. Będziesz dreptać w kółko przez całe życie. To jeden z najważniejszych przełomowych wniosków, jakich się nauczyłem. Wszystkie negatywne emocje możesz odciąć, wypowiadając tylko te słowa: jestem odpowiedzialny. I co ciekawe, wszyscy się z tym zgadzają. Wszyscy w tym pokoju się z tym zgadzają. Wszyscy kiwają głowami i się uśmiechają. Nikt nie mówi: nie, ja nie wezmę odpowiedzialności. Wszyscy mówią: tak, oczywiście. Ale potem dodają: z wyjątkiem jednej rzeczy. Z wyjątkiem tej jednej osoby, która mnie skrzywdziła. Tego jednego przypadku. I co robią? Zostawiają sobie ten jeden wyjątek. Zatrzymują go. Trzymają się go kurczowo. Mówią: tego jednego nie odpuszczę. On się nie dowie. Będę się uśmiechać, będę przytakiwać. Ale to jedno trzymam dla siebie. On mi tak bardzo zaszkodził. Za dużo mnie to kosztowało. Zbyt wiele gniewu w to zainwestowałem, żeby teraz puścić. I teraz ciekawostka, którą odkryli psychologowie. Joan, jako psycholog, na pewno ci się to spodoba. Wyobraź sobie, że kupiłaś nowiutkiego Mercedesa 450 SEL. Piękne, luksusowe auto. Perfekcyjne pod każdym względem. Kosztowało $120,000. Znakomita inżynieria, wspaniały silnik. Wszystko działa idealnie. Ale w fabryce zdarzył się błąd. Nikt go nie zauważył, ale jedno z przednich kół miało hamulec zamontowany odwrotnie. Tak, że to koło nie może się obracać. Jest zablokowane. Wsiadasz więc do samochodu, odpalasz silnik, a ponieważ napędzane są tylne koła, wciskasz gaz. I auto zaczyna ruszać, ale to jedno przednie koło się nie obraca. Jest zablokowane. Wyobraź sobie, że kupiłaś nowiutkiego Mercedesa 450 SEL. Piękne, luksusowe auto. Perfekcyjne pod każdym względem. Kosztowało $120,000. Znakomita inżynieria, wspaniały silnik. Wszystko działa idealnie. Ale w fabryce zdarzył się błąd. Nikt go nie zauważył, ale jedno z przednich kół miało hamulec zamontowany odwrotnie. Tak, że to koło nie może się obracać. Jest zablokowane. Wsiadasz więc do samochodu, odpalasz silnik, a ponieważ napędzane są tylne koła, wciskasz gaz. I auto zaczyna ruszać, ale to jedno przednie koło się nie obraca. Jest zablokowane. Co wtedy stanie się z samochodem? Tak. Zacznie kręcić się w kółko. Będzie obracać się wokół własnej osi. I właśnie wyjaśniłem ci w skrócie 4-letnie studia z nowoczesnej psychologii. Nieszczęśliwi ludzie to ci, którzy mają jeden hamulec zablokowany. I przez to ich życie kręci się w kółko. Nigdy nie idą naprzód. Nigdy nie czują się szczęśliwi. Nigdy nie osiągają bogactwa. Nigdy nie tworzą wartościowych relacji.
nigdy nie cieszą się dobrym zdrowiem. Cały czas kręcą się wokół tego samego. Cały cel psychoterapii polega na tym, by pomóc ludziom zidentyfikować ten zablokowany hamulec. Czy sięga on dzieciństwa, czy może jakiegoś związku, wstydu, porażki, czy czegokolwiek innego. Ale jeśli masz choć jeden hamulec zablokowany, jeśli czegoś nie potrafisz odpuścić, to twoje życie już zawsze będzie kręcić się w kółko. To jest jeden z powodów, dla których ludzie, którzy przeszli przez ten proces, o którym mówimy, i w końcu zdobyli się na odwagę, by odpuścić, doświadczają prawdziwego przełomu. Trzeba ogromnej odwagi, żeby puścić coś, co było tak bolesne, zwłaszcza gdy wydarzyło się w młodości. Ale ta odwaga, by wziąć odpowiedzialność i emocjonalnie odejść od przeszłości, to właśnie ona daje wolność. I w bardzo krótkim czasie ta sytuacja staje się jak worek ze śmieciami, który zostawiłeś na poboczu drogi. Znika na zawsze. Znajduje się poza horyzontem, a ty nawet o nim nie myślisz. I nagle twoje życie, tak jak ten samochód, może ruszyć z niesamowitą prędkością i zabrać cię w niesamowite miejsce. Twoje życie, jak doskonały Mercedes-Benz, może zawieźć cię tam, gdzie zawsze chciałeś dotrzeć, o ile pozbędziesz się tej jednej rzeczy, która cię trzyma w miejscu. Ale to nie jest łatwe. To wymaga odwagi. To wymaga charakteru. To wymaga siły ducha. A jedyny sposób, by to zrobić, to zacząć nad tym pracować. I pracować, powtarzając sobie: to ja jestem odpowiedzialny. A teraz przechodzimy do kolejnego kroku. Tada, czyli do uwolnienia hamulców. To właśnie ten hamulec, który masz zaciągnięty, powstrzymuje cię przed pełnią możliwości. Jak więc go uwolnić? Bo widzisz, gdyby uwolnienie hamulców było łatwe, to wszyscy byliby szczęśliwi, pełni radości, popularni, szczupli i bogaci. Ale te hamulce, które nas trzymają, to zawsze hamulce psychiczne i emocjonalne. Musimy więc nauczyć się, jak je puścić, żeby być wolnym, żeby móc polecieć naprawdę wysoko. Dziękuję, że obejrzałeś ten film do końca. Mam nadzieję, że zawarte w nim myśli i wskazówki okażą się dla ciebie pomocne, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jeśli ten materiał wniósł coś wartościowego do twojego życia, będzie mi ogromnie miło, jeśli zasubskrybujesz kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych inspirujących treści. Do zobaczenia w następnym filmie.